Wiem, że wszyscy powoli czujemy już święta Bożego Narodzenia. Wiem, że już mamy mało energii pod koniec tego roku, ale czas na ostatnie wydobycie z siebie energii, żeby nauczyć się polskiego. Niestety języki nie mają świąt, więc musimy się ich uczyć cały czas. Dlatego uznałam, że zrobimy sobie dzisiaj quiz z koniugacji. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego. To co? Zaczynamy quiz? Przed tym jak zaczniemy quiz, przypomnijmy sobie może jeszcze raz, jakie mamy po polsku typy koniugacji. Może już pamiętasz, może jeszcze nie, ale zawsze warto sobie przypomnieć, powtórzyć. W polskim mamy 4 typy koniugacji. Typy koniugacji dzielimy według tego, jaka jest końcówka pierwszej i drugiej osoby liczby pojedynczej, więc ja i ty. Patrzymy na to, jak kończy się koniugacja ja i ty i w ten sposób dzielimy, grupujemy czasowniki. Mówię kończy się na i ty mówisz kończy się na isz, więc wiem, że to koniugacja isz. I tak nazywamy koniugacje. Nazywamy je według tych końcówek pierwszych 2 osób w liczbie pojedynczej. Więc jakie mamy te typy koniugacji? Pierwsza koniugacja to koniugacja esz. Jak na przykład czasownik pisać. Piszę, piszesz. Potem mamy on, ona, ono pisze, my piszemy, wy piszecie, oni, one piszą. Ale to też wszystkie czasowniki z końcówką ować, na przykład pracować. Pracuję, pracujesz, pracuje, pracujemy, pracujecie, pracują. W ten sposób, według tego schematu, odmieniają się wszystkie czasowniki, które mają końcówkę ować. To pierwszy typ koniugacji. Esz. Drugi typ koniugacji to końcówki isz albo isz. Mamy tutaj 2 możliwości. Isz, na przykład robić. Ja robię, ty robisz, on, ona, ono robi. My robimy, wy robicie, oni, one robią. A isz to na przykład tańczyć. Ja tańczę, ty tańczysz, on, ona, ono tańczy, my tańczymy, wy tańczycie, oni, one tańczą. Trzecia koniugacja to koniugacja asz. Na przykład mieszkam, mieszkasz, mieszka, mieszkamy, mieszkacie, mieszkają. I czwarta koniugacja to koniugacja esz, na przykład jeść. Albo wiedzieć, wiem, wiesz, wie, wiemy, wiecie, wiedzą. Przypomnieliśmy sobie szybko 4 typy koniugacji. Czas zacząć nasz szybki quiz. Twoje zadanie to po prostu dobrze odmienić czasownik w zdaniu. Wszystkie czasowniki są w czasie teraźniejszym, więc nie musicie myśleć o jakichś innych czasach, ale czasem trzeba z kontekstu zdania domyślić się, o jaką chodzi osobę. Ale spokojnie, będzie dobrze. Próbujemy? Oczywiście dobra odpowiedź to uwielbiam. Uwielbiać, kochać to koniugacja asz. Zdanie numer 2. Oczywiście
pytają. Moi uczniowie często pytają mnie. To znowu koniugacja am, aż. Pytam, pytasz, pyta, pytamy, pytacie, pytają. Warto pamiętać, że w koniugacji am, aż oni, one mają zawsze końcówkę ają. Tak jak mieszkają, mają, odpowiadają, pytają. Zdanie numer 3. Dobra odpowiedź to pieczemy. Ja i moja rodzina zawsze pieczemy, my, razem pierniczki. To nasza ulubiona aktywność świąteczna. Czasownik piec to czasownik esz, piekę, pieczesz. Mamy tutaj alternację c na k, a potem c na czy. Piec, piekę, pieczesz, piecze, pieczemy, pieczecie i pieką. Warto też zapamiętać w koniugacjach polskich, że ta ostatnia osoba, szczególnie w tych koniugacjach esz właśnie, isz, ta ostatnia koniugacja oni, one ma często taką samą alternację jak ja. Tak samo będzie na przykład w czasowniku móc. Ja mogę, ty możesz, on może, my możemy, wy możecie, ale oni mogą. Ok, no to zdanie numer 4. Tak, oczywiście gotujemy, to znowu my, bo upieczemy, już upiekliśmy pierniczki, gotujemy świąteczny obiad. A kiedy już upieczemy pierniczki, to zawsze gotujemy razem świąteczny obiad. Czasowniki z końcówką ować, tak jak pracować, prasować, podróżować. Ować to zawsze uję, ujesz, uje, ujemy, ujecie i ują. Takie końcówki. Zdanie numer 5. Oczywiście, ile wydajesz miesięcznie na ogrzewanie w domu? Teraz pewnie dużo. Wydajesz. Czasowniki z końcówkami awać, dawać, wydawać, oddawać, stawać, to zawsze będzie wydaję, a ję, a jesz. Wydaję, wydajesz, wydaje, wydajemy, wydajecie i wydają. Koniugacja esz. Ok, no to następne zdanie to już zdanie numer 6. Nie wszyscy Polacy są sympatyczni. Czasownik być jest troszeczkę nieregularny, bo trudno wsadzić go do którejś z tych grup. Odmiana to ja jestem, ty jesteś, on, ona, ono jest, my jesteśmy, wy jesteście i oni, one są. Nasz quiz dobiegł już końca. Daj mi znać, czy podobała Ci się taka forma filmiku, czy mogłeś się czegoś nowego nauczyć albo powtórzyć sobie te informacje, które już znasz. Jeśli ten quiz Ci się podobał, to zapraszam Cię do odwiedzenia mojego Patreona. Link do Patreona znajdziesz zawsze w opisie mojego filmiku. Na Patreonie wstawiam dodatkowe filmiki, dodatkowe podcasty, dodatkowe materiały, ogólnie dodatkowe ćwiczenia interaktywne w PDF-ach, absolutnie wszystko. Mamy też wspólne spotkania na Zoomie, grupę na WhatsAppie. Zachęcam ogólnie. Na przykład teraz moi patroni dostaną też, spoiler dla moich patronów, dodatkowy quiz z deklinacji. Więc myślę, że warto. Koniecznie daj mi znać, co myślisz o takim rodzaju filmiku, a ja na razie żegnam się z Tobą i obiecuję, że od kolejnego tygodnia tematy będą już bardziej świąteczne. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!